zrobiono ręcznie OLM. Na imię mam Lena, kto jeszcze nie był na moim kanale i widzi mnie pierwszy raz. Na tym kanale pokazuję, że możemy zmieniać swoją garderobę. I bardzo często jest tak, że my mamy rzeczy, jeden, dwa, a może kilka worków, ale wciąż kiedy otwieramy naszą szafę, naszą garderobę, stoimy i zastanawiamy się. No nie mam co na siebie włożyć. Czy tak jest, dziewczyny? Nie wiem jak u was, u mnie tak czasami bywa. Bo zazwyczaj my nie mamy co na siebie włożyć nie dlatego, że mamy puste garderoby, a dlatego po prostu, że nie wiemy jak zestawić nasze czuszki, nasze sukienki, to co jest dostępne w naszej szafie, ułożyć w jeden wygląd, w jeden punkt. Mówiłam już, no i zresztą tutaj na kanale osoby, dziewczyny, które lubią styl boho. Ja uwielbiam ten styl. I najważniejszym atutem dla mnie jest to, że ten styl pozwala łączyć nam rzeczy, w ogóle które by się wydało niedozwolone do łączenia. Futro, koronka, skóra, nie wiem, lniane jakieś ozdoby. Wszystko, co wasza dusza pragnie. Jeżeli jest to zachowana jakaś harmonia w tym i łączymy to nie według zasad, a według gusta, żeby to wyglądało estetycznie, to czemu nie? I dlatego otwierajcie swoje szafy, wyciągajcie zwyczajną sukienkę i róbcie z nią różne próby. Dziewczyny, na pewno w waszej garderobie znajdzie się nie jedna, tylko kilka. W mojej znalazło się raptem 2 lniane sukienki. Jedna, długa i druga. Obie 2 lniane, dobrej jakości. Pokażę może z bliska, żeby było widać. No i co? Po pierwsze, lubię te sukienki, ale już nie noszę na przykład, noszę może w Turcji na wczasach. Krajnie rzadko to się zdarza, że nie zakładam jakiegoś rękawka. Ale nie szkodzi, nie spieszcie się pozbyć się takich sukienek, bo jest tyle różnych możliwości, które możemy wykorzystać, szczególnie kiedy lubimy się ubrać w boho. Ja nie wiem jak tam w klasyce, bo nigdy nie byłam zwolenniczką tego stylu, no chyba, że casual to jeszcze, ale nie, klasyka na pewno nie moja, zresztą tak jak mówię, nie mam umiejętności krawędzkich, nie jestem krawcową, jestem artystką, więc ten styl dla mnie jak najbardziej jest bliski i kochany. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o stylizacji. To też jest tworzenie poniekąd, to jest twórczość. Ja mam dużo rzeczy, które przerabiam, szyję, ta tunika na mnie też zrobiona z lnianych ręczników, tak jak już mówiłam, ale czasami mając taką pod ręką, taką sukienkę, możemy pokombinować i zrobić kilka wersji. Dzisiaj właśnie robimy i stylizujemy te rzeczy, które mamy w swojej szafie. Oczywiście od razu mówię, że nie jestem stylistą. Jeżeli ktoś z was sądzi, że to moje tutaj bla bla bla, blu, to nie, to możecie patrzeć naprawdę profesjonalistą, bo ja nie jestem profesjonalistą. Robię tak jak lubię i pokażę wam, wcale nie musicie tak się ubrać, pokażę wam jak ja stylizuję swoje rzeczy i jak lubię się ubrać. Czuję się w tym świetnie. Jestem otwartą, uśmiechniętą, optymistyczną osobą i powtarzam, że rzeczy nie powinny nas nosić. My musimy ich nosić i to nosić z przyjemnością, z radością, więc zaczynamy. Pokażę wam kilka wersji. Możemy zacząć, ale na początku dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale, chciałabym zaprosić do oglądania tego mojego kanału, a dlatego trzeba nacisnąć
subskrypcję i na dzwoneczek, który będzie podał do Was powiadomienie o tym, że wychodzą kolejne filmy. No cóż, zaczynamy. Tutaj będziecie oglądać te propozycje, które dla Was przygotowałam. I zobaczcie, to jest ta różowa sukienka, obie różowe, to nie jest czerwień, różowa sukienka, która może być bardziej intensywny kolor, taki do koralowy, ale nie czerwień, to jest róż i pokazuje tak, jak wygląda ta sukienka bez żadnych dodatków. I mając taką sukienkę, ja tutaj kilkanaście dzisiaj propozycji wymyśliłam, ale można bez ograniczenia wymyślać w zależności od tego, co macie pod ręką, jakie dodatki i co lubicie stosować w swoich kreacjach, w swoim wyglądzie. I teraz zobaczcie, następna wersja. Mam do tej sukienki taką narzutkę, która zaledwie przykrywa tylko nasze barki, jest z koronką ozdobiona, jest w tym samym kolorze. No i niewiele tutaj co dzieje, ale zakładam do tego też czerwone buty i wszystko jakby zgrywa się w jeden wygląd, w jeden look. I teraz następna wersja. Dodaję do tego wyglądu torbę. Oczywiście torbę, którą zrobiłam sama. Wiecie, pokazywałam Wam zrobienie tej torby. Ona jest boho, więc jeżeli taką torbę zakładamy, no to wiadomo, idziemy w kierunek właśnie tego stylu. Zakładamy właśnie zawieszkę czerwoną, żeby tutaj zgrać z dołem, bo mamy buty też czerwona, więc torebka. No i całkiem fajnie. I teraz, jeżeli do tego samego łuku dołożymy tylko okulary różowe, no to zupełnie nabieramy innego wyglądu i jak niewiele trzeba, żeby zmienić nasz wygląd. To są dodatki, o których na pewno każdy designer Wam powie, bo ja naprawdę styl jest ze mnie żaden, ale mówię, dodatek czasami zmienia zupełnie nasz wygląd i tutaj okulary właśnie robią taką zmianę. I teraz pokażę Wam kolejny wygląd z tą sukienką. Zobaczcie, możemy iść właśnie w kierunku, bo boho ma różne. Tu jest i etno, i hippie, i szyk, i bohemian. Dużo różnych styli, w zależności jaki Wam bardziej odpowiada, bo ja staram się wszystkie wykorzystywać. Dżinsy na dziury, zakładam różowe sukienki. Bez znaczenia dla mnie, wszystko zależy, co lubicie i co stosujecie. Więc tutaj w tym przypadku wykorzystuję ażurową narzutkę. Ona jest dosyć długa, ale ja robię ją asymetryczną. I dlatego stosuję zwykłą gumeczkę, którą od wewnątrz zbieram taki pęczek, zawiązuję to i już ta narzutka zmienia kształt, nie jest prosta, nie tnie nas na pół, tylko właśnie z ukosa, daje nam asymetrię, która jest też bardzo ważna w stylu boho. No i dodajemy tutaj czerwoną zawieszkę, tak jak widzicie, i wszystko jest dobrze, wszystko gra. Ja myślę, że ten wygląd ma prawo być. Czemu nie? No i do tego samego dajemy torebkę słomianą i kapelusz właśnie z kwiatami, można w różu, można jakąś chustą do tego zawiązać, albo nawet słomianą, bo ja mam dużo też kapeluszy, które wykorzystuję latem, szczególnie bardzo lubię je zakładać, używam w swojej garderobie i tutaj zależy tylko, jakie kapelusze wykorzystacie. Nie bójcie się, kobiety, my już jesteśmy w takim wieku, że nam wszystko wolno, cały świat przed nami, nie zastanawiajcie się, że wypada czy nie wypada zakładać różowy kapelusz albo różowe okulary na przykład. Nam wszystko wypada, nam wszystko można. Jeżeli to nie pokazuje naszych, przepraszam, rozlazłych już kształtów i gołego brzucha, to dlaczego nie? Możemy. Cieszcie się tym, co przed Wami, tyle możliwości, możecie je wykorzystywać tak dowoli, jak Wam się chce. Inna wersja, do tej samej narzutki zakładamy jeszcze na wierzch dodatkową narzutkę w takie róże, też
czerwień, koral, nie wiem jaki to kolor. No i zakładamy tutaj dłuższe korale w czerwonym kolorze, też wygląda ładnie, uważam. Ma prawo być. I teraz pobawimy się trochę kolorami, też. Jeżeli wasz kolor jest, nie wiem, czerwony, żółty, szary, zielony, możecie po prostu różową sukienkę zmienić zupełnie w innym kierunku. I tutaj gram kolorami, do tego dokładam narzutkę też lnianą, zieloną, ona jest asymetryczna, tak jak widzicie. Zmieniam buty, bo tutaj już buty bardziej podpasują w zielone, biżuteria też do tego koloru, no i zakładam turban. Turbany też lubię, kocham, ubieram, zakładam, pasuje tutaj do biżuterii, uważam, więc jeżeli ktoś dziewczyny lubi stosować na głowę, namotać sobie, to też korzystajcie, to też jest dobry pomysł, dlatego że zmienić nasz wygląd. I tu zobaczcie, zmieniam tylko turban, zupełnie inny, i zmieniam inną biżuterię do tej samej kreacji. Tą biżuterię zrobiłam też z gliny polimerowej, się nazywa Rajski Ogród. A dlaczego? Bo tam bla dużo wszystkiego się dzieje i na centralnym punkcie jest właśnie jabłko, którego możemy zastosować, żeby poruszyć wszystkie grzechy. Oczywiście tak prawdopodobnie było, nie wiem czy to jest prawda, ale taka historia jest istotna, jest wspomniana, że po zjedzeniu jabłka Ewa złamała wszystkie zakazy boskie. No my możemy tutaj w Bochu też wszystkie zakazy łamać, dlatego jest jabłko w rajskim ogrodzie. No tutaj zakładam właśnie znów różową narzutkę, zakładam zielony turban, do tego biżuteria, buty zielone, no i wszystko może być. Pokażę Wam zaraz, dziewczyny, jak czasami stosuję sposób zakładania jednej sukienki na drugą sukienkę. Możecie nawet 3 założyć, jeżeli lubicie. Ten sposób, który stosujemy w Bochu, nazywa się Lagenlook, czyli wielowarstwowość, jeden na drugi, trzeci i więcej, w zależności co macie pod ręką, co chcecie zastosować. Ja dosyć często stosuję ten zasób, tę technikę, bo pomaga nam ukrywać co nieco naszych niedoskonałościach. I tutaj zobaczcie, tą suknię Wam pokazywałam, jak robię, jak przerabiałam, doszywałam do niej falbankę, doszywałam do niej kieszenie, macie to w moich wideo. I tu zakładam, tłumię ten róż, zakładam właśnie zieloną sukienkę i pokażę Wam, jak turban można szybko, w łatwy sposób. Tu nie mam lustra przed sobą, motam to tak na bieżąco, pokazuję Wam, jak można ten turban sobie na szybko założyć na głowę i ten łuk też wygląda dosyć ciekawy, uważam. Mam też różne chusty i w zależności od kolorów, dodatków, butów, torebki, które stosujecie do swojego łuku, możecie zmieniać swój wygląd. No a teraz widzicie na ekranie suknię w różowym kolorze. To taki brudny róż, ale bardziej intensywny, powiedzmy. Lniana sukienka, długa, fajna, gatunkowa, jest bardzo dobra. Tylko tak jak mówię, no bez rękawów już nie noszę, nie lubię, więc zawsze muszę coś dołożyć do tej sukienki, żeby ona też miała miejsce w mojej garderobie. I dziewczyny, jednym z takich trików, które lubię stosować, uwielbiam to jest właśnie założenie spodni do długiej sukienki. No, niektóre kobiety nie mogą zastosować tego sposobu, bo oni mówią, że one są za niskie, za szerokie, za grube i różne wymówki. Próbujcie. Póki nie zrobicie tego i nie założycie na siebie, nie zobaczycie, jak wyglądacie, to trudno o tym mówić. A tutaj właśnie do tej długiej sukienki, zakładając spodnie,
wyciągamy, jak gdyby jeszcze bardziej wyciągamy naszą budowę, nasz wzrok i mi na przykład to się bardzo podoba. No oczywiście tutaj nie obejdzie się bez zawieszki, oczywiście z gliny polimerowej, tylko tutaj już schodzę z różowego i dodatki dodaję do dołu, żeby to się z czym zagrało, w ogóle żeby kolory ładnie wyglądały, kiedy wprowadzamy jakieś na przykład inne intensywne kolory, najlepiej, żeby było ich dwa, co najmniej dwie rzeczy, które wprowadzają harmonię w nasz wygląd. Może być trzy, może być buty, torebka, turban i tak dalej, ale wystarczy dwa, czyli biżuteria nawiązująca do, nie wiem, spodu, do butów, do sukienki, do turbanu i też już jest ładnie, nie musimy więcej nic dodać. Uwielbiam ten wygląd. Żakiet, który uszyłam w stylu szyk, dużo koronek, naturalny, jest materiał bambusowy, pokazuję Wam jak szyję ten żakiecik, długa sukienka, do tego buty w odpowiednim kolorze, wygląda świetnie. Uwielbiam zestawienie sukienki ze spodniami, jeżeli trzeba przykryć barki, to ja mówię, zawsze możemy dołożyć sobie lekki żakieciek letni, czemu nie, mi się to bardzo podoba. I podobna wersja, tyle że zmieniam teraz żakiet i idę bardziej w odcienie szare. Szary, dziewczyny, w ogóle róż z kolorami szarym różnych odcieni, niezbyt ciemnych, jasnych kolorów szarych, wygląda rewelacyjnie. Sprawdziłam to nieraz, zresztą widzicie też, możecie się sami przekonać. Pięknie wygląda róż z kolorem szarym i właśnie tutaj na dowód jest ten wygląd, ten łuk, który oglądacie. No a jeszcze złamuję całą tą róż, taką masło maślane, jak to powiedzą, bo niektóre z Was na pewno nie tolerują żółci, nie tolerują różu, czerwieni, mówią, że w naszym wieku w ogóle nie wypada. Wypada. I zobaczcie, jak świetnie ten róż możemy złamać w inny kolor dodatkami. I właśnie ta torebka, która tutaj jest, właśnie idzie w szarość i ten żakiecik, który tutaj jest, idzie w szarość. Tu zastosowałam biżuterię, też która zrobiona z gliny i tutaj wykorzystałam kamyszki naturalne. Ona może z pozoru nie wygląda aż tak fajnie, ale zdobi właśnie tą biżuterię, te kamyszki naturalne, które tam w tej biżuterii wykorzystałam. Mój kolejny element to oczywiście kepi, którą tu stosuję. Od razu odciąga nas od tego Barbie różowego, tylko taki trochę chuligański styl, bo kepi wprowadza to i jak najbardziej to jest styl boho. Ja zresztą bardzo lubię nosić, tak jak mówię, różne nakrycia głowy, to są i kepi, i turbany, i kapelusze, wszystko, więc co macie pod ręką, możecie nawet bejsbolkę do tyłu założyć, jeżeli macie w odpowiednim kolorze, też to ma prawo być. No i zobaczcie, ten sam wygląd, tylko zmieniam tutaj chustę. Jeżeli nie lubicie motać turbany, tak jak ja, bo ja sobie z łatwością to robię, ale na przykład zwykła chusta, która kolorystycznie też jakby nawiązuje się do całego naszego wyglądu, do tego łuku, to możecie sobie założyć właśnie taką chustę, związać ją ładnie i też wygląda dosyć ciekawe. Uważam, że tą technikę też możecie zastosować. Tworzę kolejne swoje kreacje, wykorzystując te zasoby, które macie pod ręką. Oczywiście dla pań, które mają rozmiary podobne do moich i większe dziewczyny, do tego jest świetnym rozwiązaniem na stworzenie naszej kreacji, dołożenie właśnie takie narzutki, którą Wam tutaj pokazuję. Ona skrywa wszystko, nie powiększa nas,
uwierzcie mi, nie powiększa nas. A jeżeli jeszcze otworzymy ręce bardziej, tak jak tutaj pokazuję, bo im więcej ręce mamy przykryte, no to wiadomo, że w lecie musimy więcej otworzyć, ale jak otworzymy więcej, bo tu jest możliwość transformacji właśnie w tej narzucie, to wyglądamy ślicznie i ten sposób zmienia naszą zwykłą sukienkę, zmienia oczywiście w styl boho. Także stosujcie, korzystajcie i wymyślajcie też swoje pomysły. Na dzisiejszy dzień to wszystko, co przygotowałam dla Was. Uważam, że na początek, bo to jest pierwsze moje doświadczenie, tego wystarczy. Będę próbować pokazywać Wam inne odsłony, inne pomysły. I jeżeli Wam coś spodobało się, bądź i nie, bo ma prawo Wam się nie podobać, napiszcie mi o tym. Postawcie swój like lub dislike, dlaczego nie? Wasze prawo, ale nie zostańcie obojętne do mojej pracy, do tego, co Wam pokazuję, co dla Was robię, a ja za to serdecznie Wam dziękuję. I do zobaczenia w następnych wideo. Pa, moje drogie, pa.